Ten odcinek poświęcimy washom stosowanym w modelarstwie. Porównam kilka rodzajów washi, olejnych i akrylowych. Zobaczycie, czym się one między sobą różnią. Zapraszam do oglądania. Krótkie wyjaśnienie dla osób początkujących, czym jest w ogóle wash. A więc jest to rodzaj farby o niskiej zawartości pigmentu, której zadaniem jest samoczynne wpływanie w zagłębienia, co tworzy tak jakby złudzenie zacienienia i nadaje całemu modelowi większej głębi. Przetestujemy sobie w sumie 6 rodzajów washi. Kolejno będą to wash ze zwykłej farby olejnej dla plastyków, rozcieńczonej bezwonnym rozcieńczalnikiem do emali. Gotowy wash firmy Ammo, jest to kolor brązowy przeznaczony dla zielonych pojazdów. Ciemnobrązowy wash firmy Tamiya, Panel Line Accent Color. Następnie chyba najrzadziej spotykana opcja będzie to mocno rozcieńczona emalia olejna, najzwyklejsza olejna farba modelarska Humbrol. Na koniec dwa rodzaje washi akrylowych firmy Vallejo, szary z serii Model Wash i brązowy z palety Game Color, czyli tej w mniejszych buteleczkach. Zaczniemy od przygotowania washa z farby olejnej. Dobrze jest farbę wcześniej pozbawić nadmiaru oleju, który zbytnio dodatkowo wydłużałby wysychanie takiej farby, takiego washa. Dlatego najpierw farbę zostawiamy na przykład na ręczniku papierowym, żeby zbędny olej się w niego wchłonął. Zostawiamy to na chwilę i przechodzimy dalej. Na paletę nałożę gotowy wash Ammo. Prosty i czysty sposób na wydobycie washa na paletę to użycie zwykłej słomki do napojów. Panel Line od Tamii będziemy nakładać prosto ze słoiczka, więc przechodzimy do Humbrola. Tutaj z koloru czarnego i brązowego robię mieszankę i dodaję większą porcję rozcieńczalnika, żeby rozcieńczyć całość. Wracam teraz do farby olejnej i dokładnie mieszam ją z rozcieńczalnikiem firmy Ammo. Wasze akrylowe są gotowe, więc trafiają prosto na paletę. Mamy tutaj płytkę z gipsu, w której zrobiłem kilka wyżłobień imitujących linię podziału i pomalowałem ją farbą Vallejo Model R, tym samym kolorem, którym pomalowany jest Cromwell, czyli 71250. Nie ma tutaj żadnego lakieru bezbarwnego. Celowo nie malowałem płytki lakierem po to, żeby zobaczyć, czy będą jakieś negatywne skutki zastosowania różnych washi na samej farbie. Teraz po kolei każdą z pionowych linii maluję innym rodzajem washa. Oczywiście każdy z nich spełnia swoje zadanie i wpływa w linię podziału, ale pytanie, na które chciałbym dziś odpowiedzieć, to jak, czym i kiedy można usunąć nadmiar washa, po prostu jak je kontrolować, żeby nie zepsuć sobie pracy. Zostawiam teraz na 5 minut płytkę do wstępnego osuszenia. Jak widać, pierwsze dwa wasze, czyli ten z farby olejnej i gotowy wash Ammo, jeszcze nie wyschły całkowicie. Pozostałe wyglądają na suche, ale trzeba wziąć poprawkę na to, że mamy ponad 30-stopniowy upał,
Zobaczymy teraz, który z łoszy można na ten moment zetrzeć bez użycia rozcieńczalnika suchym wacikiem. Łoż z farby olejnej bez problemu daje się usunąć, podobnie ammo. Oba jednak zostają wewnątrz linii podziału, czyli wszystko jest jak należy. Tamiya Panel Line już zdążył wyschnąć i na sucho jest nie do ruszenia. Podobnie z Hambrolem. Łosze akrylowe także pozostają na miejscu. Jeśli chodzi o łosze akrylowe, to na tą chwilę jesteśmy w stanie je kontrolować i usunąć przy pomocy zwykłej wody. Zostały nam łosze z farb Hambrol i Tamiya Panel Line. Oba jestem w stanie na ten moment zmyć z użyciem rozcieńczalnika do emali olejnych. Tak to wygląda po wstępnym wyschnięciu łoszy. Teraz zostawię naszą próbkę na dłuższą chwilę, na około godzinę. W międzyczasie zacznę nakładać łosz na model Cromwella. Będę to robił tak zwaną techniką pin wash, czyli precyzyjnym, drobnym pędzelkiem nakładam łosz tylko w miejsca, w których ma się on faktycznie znaleźć. Ewentualne niedoskonałości i nadmiar będę usuwał nieco większym pędzlem, albo suchym, albo delikatnie zwilżonym w rozcieńczalniku. Jest to metoda trochę subtelniejsza od malowania całego modelu łoszem i następnie ścierania jego nadmiaru. Wymaga trochę więcej precyzji, ale wydaje mi się, że warto, zwłaszcza jeśli nie chcemy przesadzić z weatheringiem. Na całym modelu używam łosza o numerze 1004 firmy Ammo. Myślę, że jest to rodzaj łosza, który jest takim złotym środkiem pomiędzy łoszem z farby olejnej, a na przykład Tamiya Panel Line. Bez problemu można usunąć nadmiar przez dosyć długi czas po nałożeniu, ale z drugiej strony nie trzeba czekać kilku dni na całkowite wyschnięcie, co właśnie czasami ma miejsce w przypadku łoszy robionych z farb olejnych. Wracamy do naszego testu. Przetarcie suchym wacikiem nadal bez problemu usuwa łosz z farby olejnej, także łosz Ammo jeszcze schodzi na sucho, ale na matowej farbie są już widoczne przebarwienia w miejscach, w których był ten łosz. Panel Line z Tamiyi oraz Hambrol bez zmian. Dopiero po zwilżeniu rozcieńczalnikiem można je całkowicie zmyć. W przypadku łoszy akrylowych już powoli zamyka się okienko czasowe na możliwość usunięcia łosza z pomocą wody. O ile łosze z serii Model Wash, czyli te w pojemnikach większych, jeszcze się częściowo poddają, to łosz z serii Game Color jest już całkowicie utrwalony. Czasami jest to korzystne o tyle, że na przykład przy malowaniu figurek na łosz nakłada się jeszcze kolejne warstwy farby akrylowej i takie szybsze wysychanie jest w tym przypadku plusem. Właściwie to sam byłem przekonany, że łosz akrylowy po wyschnięciu można usunąć już tylko razem z farbą.
Tak było do dzisiaj. Z ciekawości sprawdziłem, co się stanie przy próbie zmycia łosza rozcieńczalnikiem do farb akrylowych, czyli takim, którym rozcieńczaliśmy farby do malowania aerografem. I okazuje się, że to działa i łoż daje się usunąć. Rozcieńczalnik z Vallejo jest to najprawdopodobniej jakiś rodzaj alkoholu o bardzo niskim stężeniu i świetnie się sprawdził do zmycia takiej zaschniętej, ale jeszcze nieutrwalonej, cienkiej warstwy łosza i dodatkowo nie naruszył nam farby bazowej w żaden sposób. Może takie małe odkrycie trochę zmieni spojrzenie na łosze akrylowe, które poza modelarstwem figurkowym były raczej niedoceniane. No mi na pewno dało to do myślenia. Mam nadzieję, że takie zestawienie łoszy, porównanie ich właściwości w czymś Wam się przyda. Będziecie mogli lepiej wybrać rodzaj łosza dla Waszych potrzeb, do Waszego konkretnego modelu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja kończę jeszcze łoszować Cromwella i słyszymy się w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.